Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie moim ostatnim zawodom, Rogue Invitational. Dokładnie opowiem o konkurencjach, opowiem o mojej podróży, no i ogólnych odczuciach na temat tych zawodów. Zacznijmy od podróży. Najtrudniejsza chyba w moim życiu, z tego co pamiętam, ponieważ trwała ponad 48 godzin. Tym razem na zawody wybrałem się z moją żoną, z tego względu, że 2 lata temu na tych zawodach już byłem i w hotelu nie było wyżywienia, hotel był na uboczu. Okazało się, że nie ma śniadań, więc tym razem poleciała ze mną moja żona, ponieważ wiadomo jak to kobieta jest dużo sprawniejsza w kuchni niż mężczyzna. Szybciej by mi przygotowała te posiłki i tym razem właśnie poleciała ona. Żona w starym paszporcie ma wizę wciąż aktualną, a nowy paszport, który już trzeba było wymienić, ma już moje nazwisko. I to im nie pasowało, potrzebny był certyfikat ślubu, o którym oczywiście ciężko jest pomyśleć, gdy się leci na lotnisko, jedzie na lotnisko, ponieważ no, to są rzeczy, które wydają mi się być niepotrzebne. Przez to straciliśmy pierwszy lot, wycofali ją, nie zgodzili się na lot, ponieważ nazwisko panieńskie, a nazwisko obecne się nie zgadzały. Kazali nam robić wizę cały czas ST, no ale na ST się czeka bardzo długo, zależy, to jest wszystko w zależności i możemy czekać kilka godzin, jak i kilka dni. Zadzwoniliśmy do ambasady, okazało się, że wiza po 30 minutach przyszła, no ale lot już przepadł. Kupiliśmy ponownie bilety. Ponownie na nowy lot, tym razem już na inną linię. Lot miał odbyć się kilka godzin później, był z 2 przysiadkami, lecz okazało się, że jest bardzo opóźniony i gdy wylecimy do Stanów, nie będziemy mieć przesiadek, ponieważ spóźnimy się na kolejne loty. Zaproponowano nam lepszy układ, lepszy bilet, lecz kolejnego dnia na inną linię United Airlines. Kolejnego dnia, samego rana z 1 przesiadką, czyli lecimy z Berlina do Nowego Jorku, z Nowego Jorku już do Austin. Kolejnego dnia rano zjawiliśmy się na lotnisku, już mieliśmy nawet wydrukowane karty. Z tymi kartami do check-inu okazało się, że nie ma nas w bazie danych. Musieliśmy znowu biec do biura Lufthansa, to odkręcić, żebyśmy z powrotem żebyśmy byli na tej liście, ale po prostu były ogromne błędy w systemie i niestety lot przepadł. Na koniec zaszliśmy jeszcze do check-inu, do Lufthansa, zapytać się, gdzie mam więcej iść i tam spotkaliśmy człowieka, który pracuje dla Lufthansa. Okazało się, że jest to Polak, pan Artur, który nam bardzo pomógł. Usiadł z nami na spokojnie do komputera, wyszukał nam ostatni lot, jaki był możliwy z ostatnimi połączeniami do Stanów Zjednoczonych. Chociaż już check-in był zamknięty, to poprzez jego znajomość udało nam się tam dostać. Doleciliśmy do Londynu, tam z przesiadką do Chicago. W Chicago musieliśmy odebrać bagaż, ale zanim trzeba było jeszcze przejść odprawę policyjną, kontrolę na granicy. Policjant życzył mi powodzenia w zawodach, ale żona musi iść do pokoju specjalnych przeszukiwań co do dokumentów czy do bagażu. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Czekaliśmy tam prawie godzinę czasu, no i zapytał nas, mówi, a czy macie może wizę B1, czyli starą wizę, która jest w starym paszporcie. My mówimy tak, że oczywiście mamy tą wizę przy sobie, lecz w Berlinie ona nie zadziałała, więc jest jakby nieaktualna, ponieważ jest nazwisko panieńskie i według tamtej obsługi ona jest nieważna. Człowiek spojrzał na tą wizę przez może 3 sekundy i powiedział, biegnijcie na kolejny samolot, powodzenia w zawodach, ta wiza jest ok. Więc wiza zadziałała w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie, nie tym bardziej w Berlinie, gdzie Berlin jest naszym sąsiadem. Poleciliśmy już tym drugim, o 1:30 dokładnie byliśmy w hotelu. Rano już musiałem być przed zawodami trochę wcześniej, przed innymi zawodnikami, ponieważ tam musieli mi powiedzieć mniej więcej, co mam robić, jak mam robić, co do niektórych konkurencji mi tam omówili regulamin i pokazać miejsce, sprzęt, co i jak wytłumaczyć, więc spałem 5 godzin, może trochę mniej, dokładnie nie pamiętam, byłem bardzo zmęczony. Była to najtrudniejsza podróż w moim życiu, ponieważ kosztowała mnie przede wszystkim wiele nerwów i te nerwy na pewno dały się we znaki, osłabiły mój organizm, no i oczywiście ciało, ponieważ było dużo siedzenia, byłem cały zesztywniały, byłem cały spięty, te kilka godzin snu nie wystarczyło, żeby się nawet zregenerować porządnie, nie było tam nawet fizjoterapeuty takiego na szybko, żeby coś załatwić, bo jak już rano tam przyszedłem na zawody, to już zaraz trzeba było się przygotowywać do dźwigania, więc
Jestem przekonany, że w kilku procentach na pewno byłem słabszy i nie byłem tak naprawdę sobą. Nawet samo ciśnienie krwi już, człowiek niewyspany. Dzień pierwszy, martwy ciąg. Martwy ciąg z 18 cali. Ogółem martwy ciąg jest to moja najsłabsza strona. Tutaj do tych zawodów trenowałem tylko i wyłącznie 18 cali na sztandze, którą kładłem na podestach. Miałem już idealnie ustawiony pod kolanach. Jest to jeszcze słabszy ruch, jak dla mnie, niż martwy ciąg z normalnej pozycji dolnej, ponieważ zawsze byłem silny z dołu i na kolanach się zatrzymywałem. Tutaj trzeba było z kolan ruszyć, więc mi przez pierwsze kilka treningów w ogóle bardzo ciężko szło, żeby w ogóle wystartować na przykład ze sztangą 300 kg, ponieważ nie mogłem znaleźć siły w tej pozycji. W niedalekiej przyszłości, 2 lata temu czy 3 lata temu, wyciągłem z tej pozycji 450 kg, ale wtedy byłem cały czas w gazie treningowym, byłem w takim sztosie, więc wtedy 450 poszło fajnie, płynnie. Sztanga, a ciężar i pas był ogromny luz, było około 5 cm. Ja trenując w domu cały czas robiłem sztangę, że ją naprężałem i wtedy, gdy już czułem ciężar, zaczynałem wstawać. Tutaj nie potrafiłem się w ogóle złożyć, ponieważ to cały czas się ruszało, cały czas mi uciekało. Trzeba było po prostu szarpnąć, chamsko szarpnąć, do góry pociągnąć. Było bardzo ciężko, gryf był gruby, tutaj to się wszystko ruszało, więc no niestety próba była spalona. Zawodnicy, którzy rok temu robili tą konkurencję, również skarżyli się na to, że było ciężej, było inaczej niż rok temu, ponieważ rok temu ten pas był naprężony i nie było tego luzu, można było bez problemu to wyciągać. Nawet patrząc na zawodnika Evan Singleton, który jest piekielnie mocny w martwych ciągach, 455 z ziemi klasycznie wyciągał, tutaj 410 tylko na 2, więc według starych zasad powinienem dostać 1,5 punkta, ponieważ jeszcze jeden zawodnik dostał 0. Na drugi dzień okazało się, że te 1,5 punkta już nie jest ważne, ponieważ przechodzimy do nowych zasad. Zawsze w Arnold Classic było tak, że nawet za dotknięcie gryfu dostawało się 1 punkt, gdzie nawet się tej próby nie zaliczało. Tutaj zeszli już na starą metodę, że 0 to jest 0 i na tym się kończy. Konkurencja numer 2, jaka miała miejsce na zawodach, było to przeciąganie specjalnie stworzonego byka, dosłownie byka po torach. Była to drewniana konstrukcja, która sunęła się po torach. Dzień przed była testowana przez Briana Shaw'a, ponieważ mieliśmy ją robić w samych wyłącznie szelkach, kładąc się nisko. Ja w domu robiłem imitację, ciągnąłem paletę ładowaną workami z piaskiem po asfalcie, po betonie. Po testach Briana Shaw'a okazało się, że ciężar jest bardzo ciężki, on nie mógł tego ruszyć. Dodali nam linę, jakby metody klasycznej ciągnięcia ciężarówki, ciągnięcia samolotu. Do tej konkurencji wychodziłem jako pierwszy, mieliśmy do przeciągnięcia 50 stóp. Początkowe kilka metrów było bardzo lekkie. Później, nie wiadomo dlaczego, ciężko mi to powiedzieć, ciężar stawał się piekielnie ciężki i prawdopodobnie chyba był to największy ciężar, jaki w życiu kiedykolwiek przeciągałem, ponieważ wszystko trzeba było ruszać z zera i ponownie rozpędzać. Cały czas to hamowało. Jednak ciągnąłem ciężarówkę po 35 ton, czasem nawet więcej. Ciężar cały czas ten się przemieszczał powolutku, ale jechał. Tutaj trzeba było wszystko ruszać, więc ogromną pracę musiałem wykonywać nie tylko nogami, ale cały czas ściągałem ciężar rękoma do siebie i wypychałem biodrami. Wychodziłem do konkurencji jako pierwszy, nie znałem rezultatów zawodników, którzy będą szli, ponieważ jako pierwszy nie znam tego i skończyłem to w czasie 40 chyba jakoś 1 sekund, z czego byłem bardzo niezadowolony, ponieważ zawsze konkurencje przeciągania, cokolwiek z liną, wychodzą mi bardzo dobrze, jestem jeden z najlepszych na świecie. A tutaj po prostu miałem ogromne zmęczenie, ogromne wycieńczenie organizmu. Wiedziałem, że mój czas jest kiepski już na samej końcówce. Przez chwilę myślałem, że sobie daruję i przestanę to ciągnąć, ponieważ było cholernie ciężkie. Pierwsza myśl moja jaka była, to albo jestem mega słaby, albo to jest mega ciężkie i za chwilę zobaczymy, jak poradzi sobie z tym reszta. Ku mojemu zdziwieniu żaden zawodnik tej konkurencji nie ukończył poza mną, więc dało mi to 10 punktów. Jestem byłem bardzo szczęśliwy. Dało mi to większą motywację, większą okopa do następnej konkurencji. Dodam jeszcze to, że pomiędzy konkurencjami między każdą konkurencją mieliśmy po 3 godziny przerwy, więc po martwym ciągu poszedłem prosto do baraku, w którym przebywaliśmy. Tam był barak klimatyzowany, rozłożyłem sobie matę, poduszkę, przespałem
1,5 godziny jakoś, więc nawet te 1,5 godziny dobrze wpłynęło na mój organizm, na moją regenerację i już do tego przeciągania czułem się trochę świeższy i bardziej wypoczęty. Okazało się, że ze względu na ryzyko pogodowe, na wzgląd na deszcze, konkurencja numer 3, czyli 2 pale, przerzucenie 2 pali i podniesienie belki 3 razy w łącznym czasie, kto będzie miał najszybszy czas, zostaje jakby zmieniona. Zostawiamy samą belkę, słupy już odpadają, nie robimy tego dnia słupów. Jak trenowałem na moich treningach, robiłem maksymalnie do 3 powtórzeń, więc tutaj trzeba było naprawdę mądrze rozegrać to z czasem, ponieważ mieliśmy aż 90 sekund do podniesienia. Nie mogłem też ryzykować, ponieważ nie próbowałem przez bardzo długi czas trenować na tak długim dystansie czasowym i nie wiedziałem, jak mój organizm się zachowa. Mógłbym pójść od razu na maksa, mógłbym pójść całą siłą, ale nie wiedziałem, jak na przykład po 60 sekundach będę wyglądać, jak będę stać na nogach, czy będę miał w ogóle siłę na cokolwiek, więc wyliczyłem sobie mniej więcej 10 sekund na jedno powtórzenie, by spokojnie z tego wyjść. Gdyby dało mi to 8 powtórzeń, byłoby naprawdę super wynik jak dla mnie. Moim zdaniem, znając moje doświadczenie, całą historię, w której startuję, ponieważ wiem, że 8 powtórzeń z belką 165 kg to już jest naprawdę ciekawy wynik. Wszystko szło według planu, ostatnie powtórzenie wciągłem już na siebie, czas się skończył, czyli 90 sekund sędzia dał znak koniec, więc od razu z tym wszystkim rzuciłem tą belkę, ponieważ no niestety nie zmieściłem się w czasie. Na każdych zawodach, jakie znam, wszędzie i to wszędzie, jeśli nie zmieścisz się w czasie, powtórzenie jest niezaliczone. Nawet jeśli zawodnik ma belkę czy ciężar, nawet tutaj, a nie dopunktuje, nieważne, nie zmieściłeś się w czasie, masz koniec. Organizatorka podbiegła do mnie z tego, co krzyczała, mówiła, że trzeba było skończyć, ponieważ jeśli nawet w 89 sekundzie belkę mu oderwał od ziemi, to mam prawo ją ukończyć po czasie. Sędzia i tak gwizdnie na 90, że jest koniec, ale ty masz prawo ukończyć tą belkę. Ja o tym niestety nie wiedziałem, ponieważ nigdy w życiu nie słyszałem o takim regulaminie, o takich zasadach, więc ja tą belkę po prostu rzuciłem, po prostu wiedziałem, że już się nie zmieściłem w czasie i to jest już koniec. Co najgorsze, no szkoda tych słupów, ponieważ bardzo ciężko się do nich przygotowywałem i konkurencja tą łączoną, czyli cały ten przebieg z 2 słupy i belka trenowałem zupełnie ciężej, ponieważ tu słupy miały po 140 kg, mój słup w domu ma 250, belkę robiłem również cięższą i jestem w 100% przekonany, że tą konkurencję bym na 100% dokładnie wygrał, ponieważ byłem mega dobrze w tym przygotowany. Kolejna konkurencja, jaka już się odbyła według planu, było to przeciąganie w siadzie. Konkurencja jedna z moich ulubionych, ponieważ w historii już w przeszłości pokonywałem zawodników najlepszej klasy, typu Brian Shaw, Hafthor Bjornsson, JF Caron, którzy naprawdę w tej konkurencji byli piekielnie mocni. W tej konkurencji udawało mi się zawsze z nimi wygrywać, więc tutaj podeszłem z dość dobrą pewnością siebie. Wygrałem konkurencję z bardzo dobrym czasem, 5 sekund chyba nad drugim zawodnikiem i był to również rekord. Był to również rekord na tej konkurencji. Do tej konkurencji bardzo ciężko przygotowałem się w domu, ponieważ przeciągałem samochód dostawczy pod górkę. Ciężarówka u mnie cały czas się przemieszczała do góry, a tutaj ten wózek cały czas jednak hamował i trzeba było go rozpędzać. Lina była troszkę grubsza, była twarda, nie oddawała, nie była sprężysta, ale mniejsza o to, konkurencja wygrana, więc bardzo zadowolony z kompletem punktów. Dobra, kolejna konkurencja, która niestety znowu się nie odbyła. Nie wiem dlaczego, może ze względu czasu wyciskania aksla. Aksel miał mieć 180 kg na powtórzenia. Tutaj dość moja mocna konkurencja, mam nadzieję, że mocna, ponieważ dość ciężko ją trenowałem, dość dobrze mi wychodziła i trenowałem również na akslu, który się nie odwraca. Stworzyliśmy w domu taki prototyp tego. Stworzyliśmy aksel, który miał koła przytwierdzone solidnie do całej konstrukcji tego aksla i to się nie obracało, trzeba było całym gryfem tutaj obracać, więc to mi stwarzało zawsze największy problem i wyeliminowałem to, ponieważ zacząłem trenować już na normalnym takim sprzęcie, jaki powinien być na zawodach. Niestety konkurencja się nie odbyła i musieliśmy przejść do konkurencji 6. Konkurencja numer 6, był to załadunek 3 worków i worki były 150, 160 i 170, bardzo ciężkie, małe, ale wypchane prawdopodobnie, nie wiem, ołowiem, czymś bardzo ciężkim, ponieważ u mnie worek 160 był potężny, był tak ogromny, gdzie miał piasek,
Tutaj 170 była naprawdę malutka, kwadratowa taka. Jeśli ja rozumiem konkurencję za ładunek, myślę o przebiegnięciu jakiegoś dystansu, czyli na przykład 10, 12, 15 metrów. Trenowałem głównie bieganie, dystanse z workiem i na przykład zawodnicy, którzy startowali ze mną przeciwko mnie, gdzie startują bardzo często, podnosili na zawodach kulę, a wydaje mi się, że kula to jest najbardziej podobne odzwierciedlenie tego, co było tam, ponieważ kulę musimy jak najszybciej podnieść i wrzucić na podest. Tutaj również u mnie starty nie były dość silne, czyli zrywanie ciężaru z ziemi. Nie szybko było to, jak już ciężar wrzuciłem tu wysoko na siebie, to już mogłem bardzo szybko z nim biec. Nie było to według mojego jakby planu, mojej pomyślności, ale zająłem w tej konkurencji chyba 3. albo 4. miejsce, co ostatecznie dało mi 3. miejsce. 3. miejsce na podium, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, ponieważ wystąpiłem tak naprawdę z najsilniejszą 10 ludzi na świecie, ponieważ każdy z nich był na Arnold Classic, każdy z nich już był na Mistrzostwach Świata, na World Strongest Man i to nie są zawodnicy, którzy zajmowali jakieś tam ostatnie miejsca, tylko naprawdę już to była bardzo, bardzo silna czołówka, zważywszy na też moje wszystkie problemy. Nie byłem jeszcze w takiej może pełni moich sił, lecz to daje mi potężną radość, ponieważ wracam do domu z 3. miejscem, gdzie przegrałem naprawdę z 2 mistrzami świata, którzy mają mega mocne, mega dobre warunki do dźwigania, są w znakomitej formie, są świetnie przygotowani, są bardzo szybcy. Kontynuuję swoje dalsze treningi do przygotowań do kolejnych zawodów, jakimi będą Arnold Classic w marcu 2024. Bardzo chciałem podziękować przede wszystkim moim sponsorom, którzy pomagają mi w moich przygotowaniach, cały czas je wspierają, moim przyjaciołom, rodzinie, kolegom, którzy są na moich treningach. Jest to ogromny wkład, który oni wkładają w moją ciężką pracę, ponieważ tutaj gra cała drużyna, nie jestem tylko ja, musi być cały skład ludzi. I przede wszystkim dziękuję też fanom, którzy oglądali, za dobre słowa, za wsparcie przede wszystkim. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejna moja podróż. Wyciągam wnioski, że będzie taka, z własnych pieniędzy będę po prostu już płacił, nie będę patrzył na organizatora, wykupuję dużo wcześniej sam nawet hotel, dla pewności siebie, wolę już być tam nawet 2-3 dni wcześniej, odsiedzieć i abym po prostu miał spokojną podróż, bez żadnych problemów i do następnego. Prawdopodobnie zobaczymy się na kolejnych moich odcinkach przygotowań do kolejnych zawodów. Trzymajcie się, cześć!